miasto na Sycylii i stolica prowincji o tej samej nazwie. Położona u podnóża Etny metropolia zaskakuje. Ten liczący zaledwie 300 000 mieszkańców ośrodek miejski posiada najbardziej wysunięte na południe metro w Europie. Jak na włoskie miasto, Catania jest pełna zabytków niemal na każdym kroku. W tej uroczej miejscowości spędziliśmy 2 dni, akurat tyle, aby zwiedzić ją 2 różnymi szlakami. Zapraszamy na wycieczkę. Od północy na południe miasto przecina reprezentacyjna droga Via Etnea, której widać wulkan. Na spacer wyruszamy spod południowej bramy Porta Uzzeda. Nazwę odziedziczyła po hiszpańskim księciu, który odbudował ją po trzęsieniu ziemi z końca XVII wieku. Brama jest początkiem rozległego placu katedralnego, czyli Piazza del Duomo, najważniejszego miejsca w mieście. To na nim znajduje się najwięcej zabytków, w tym okazała Bazylika Katedralna Świętej Agaty, patronki miasta. Pierwsza świątynia w tym miejscu powstała już pod koniec XI wieku, natomiast dzisiejsza barokowa bazylika swój wygląd zyskała po odbudowie w XVII wieku. Zobaczymy tam m.in. nagrobek Vincenzo Belliniego, wybitnego kompozytora operowego z Catanii, a także grób zmarłego pod koniec XIX wieku kardynała Józefa Benedykta Dusmeta, beatyfikowanego w 1988 roku. Ale to kaplica Świętej Agaty jest tu najważniejsza. Pozłacany relikwiarz skrywa szczątki świętej. Legenda mówi o Agacie jako kobiecie tak żarliwej w swojej wierze, że odrzuciła rękę samego prefekta miasta. Rzymianin postanowił zemścić się i skazał Agatę na tortury, które zakończyły się obcięciem piersi. Po spaleniu kobiety na rozżarzonych węglach ziemia zadrżała, co uznano za Boży gniew. Na placu zobaczymy 2 piękne fontanny. Fuente del Amenano nazwana jest od rzeki, która płynie w tym miejscu pod ziemią. Została wykonana w całości z marmuru i przedstawia figurę młodzieńca z rogiem obfitości. Druga fontanna jest symbolem samym w sobie. Del Elefante jest wykonana z białego marmuru, a umieszczony pod egipskim obeliskiem słoń został wyrzeźbiony z zastygłej lawy. Czarna figura ma przypominać, że na Sycylii żyły niegdyś słonie karłowate. Plac Uniwersytecki leży zaledwie kilkanaście metrów dalej. Charakteryzuje się wyjątkowo dobrze zachowaną zabudową. W końcu to budynki jednego z ważniejszych uniwersytetów na wyspie, kształci studentów na 20 kierunkach. Zwany jest również Placem Legend, ponieważ umieszczone na nim płaskorzeźby nawiązują do znanych w Catanii opowieści wychwalających odwagę mieszkańców, m.in. o cnotliwej dziewczynie, co Francuza nie chciała, o wspomnianym wcześniej księciu Uzzedzie walczącym z gigantami oraz o braciach Pi, ratujących rodziców przed zalewającą miasto lawą. Bardziej na północ zobaczymy okazałą fasadę Bazyliki Matki Bożej Jałmużnej. Powstała pod koniec XVIII wieku i jest przykładem sycylijskiego baroku. Zaprojektował ją architekt o polskich korzeniach Stefan Itar, który na Sycylii działał bardzo aktywnie. Podążając dalej ulicą Via Etnea, dotrzemy do placu, przy którym znajduje się ogromna dziura. To fragment częściowo odkrytego amfiteatru z czasów rzymskich. Podobno mógł pomieścić 15 000 ludzi, a większe od niego było tylko Koloseum w Rzymie. Po drugiej stronie placu zobaczymy pomnik Belliniego, o którym wspominaliśmy już przy okazji Bazyliki Świętej Agaty. Dalej, po lewej stronie zobaczymy park Villa Bellini, zwany zielonymi płucami miasta. Z ulicy widoczna będzie jedynie główna brama, ale na pewno warto wejść dalej i odpocząć na wzgórzu tego rozległego parku. Przy ogrodzie botanicznym warto przenieść się na drugą, niemal równoległą ulicę Via Caronta, z której dojdziecie do stacji podmiejskiej kolejki wąskotorowej. Od poniedziałku do soboty wyrusza w rejs dookoła Etny, a jej trasa kończy się w położonym na północ od Catanii mieście Riposto.
Jeśli jednak nie chcecie wybrać się na trwającą 3 godziny wycieczkę dookoła wulkanu, możecie udać się do położonej pod nią stacji metra i wrócić do centrum. Jak już wspominaliśmy wcześniej, metro Catanii jest najbardziej wysuniętą na południe Europy tego typu podziemną kolejką. Jedyna linia posiada obecnie 10 stacji i już na obecnym etapie znacznie ułatwia podróżowanie po mieście. Planowany jest jej dalszy rozwój. Drugi polecany przez nas szlak obejmuje ważniejsze zabytki położone z dala od centrum miasta, ale trzeba się trochę nachodzić, by je zobaczyć. Wycieczkę rozpoczynamy od ulicy Via Crociferi, znanej lepiej jako ulica barokowych kościołów. Faktycznie jest ich tutaj aż 5, niektóre obok siebie. Z ulicy wyruszamy na zachód, pod dawny klasztor benedyktynów z kościołem Świętego Mikołaja. Jest to drugi największy kompleks tego zakonu w Europie, a kościół jest największy i najstarszy na Sycylii. Jednak do dziś nie został ukończony, świadczą o tym pozostawione bez ładu fasadowe kolumny. W kościele można zobaczyć m.in. słynny posadzkowy zegar słoneczny. Kompleks jest perłą sycylijskiego baroku. Został wpisany na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Brama Garibaldiego powstała w połowie XVIII wieku i jest dziełem m.in. architekta, o którym już wspominaliśmy, Stefana Itara. Pierwotnie był to łuk wybudowany na pamiątkę ślubu króla Sycylii Ferdynanda I Bourbona, ale po zjednoczeniu Włoch brama otrzymała nową nazwę. Średniowieczny zamek Castello Ursino dziś otoczony jest kamienicami, ale pierwotnie powstał na wybrzeżu wyspy, aby chronić miasto. Podczas erupcji Etny został otoczony przez lawę i o dziwo, z tego oblężenia wyszedł nietknięty. Potok lawy dokonał korekty linii wybrzeża, przesuwając ją kilka kilometrów w głąb morza. Tym samym zamek stał się bezużyteczny i wkrótce przekształcony w więzienie. Dziś jest tam muzeum. Wracamy do centrum, a kolejny dzień zwiedzania kończymy zakupami w położonych niedaleko placu katedralnego targach ulicznych. Szczególnie polecamy słynny targ rybny, gdzie kupimy świeże owoce morza, również takie, o których istnieniu nie wiedzieliśmy lub nie sądziliśmy, że można z nich przyrządzić potrawy. Dobra, co tam szamiesz? Surowa krewetka, no dobra. Przy okazji wiemy już, że surowe krewetki da się jeść. Catania to duży ośrodek miejski, w którym działa autobusowa komunikacja miejska. Jednak zakup biletów do najprostszych nie należy. Nie sprzedaje się ich w autobusach czy na przystankach. Za to w obrębie miasta można poruszać się metrem lub koleją. Pociągi na linii Syrakuzy-Messyna zatrzymują się tutaj co godzinę. Jedna ze stacji znajduje się blisko lotniska Fontana Rossa. Jeśli dotrzecie do dworca kolejowego Catania Centrale, to na pewno warto wyjść przed budynek i obejrzeć znajdującą się tam fontannę powstałą na początku XX wieku. Przedstawia ona scenę z greckiej mitologii, uprowadzenie Persefony przez Hadesa. Jest to wydarzenie, które według mitów miało miejsce właśnie na Sycylii. Zasubskrybujcie kanał, włączcie dzwonek, aby nie przegapić żadnego nowego filmu. Do zobaczenia!